Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, jak poradzić sobie z tak zwanym łukiem, czyli jazdą pasem ruchu do przodu i do tyłu. Pokażę Wam prawidłową technikę wykonania tego zadania. Jest jedna taka bardzo często powtarzana technika przez kursantów, ona jest nieprawidłowa, tak zwana jazda na pachołek. Polega na odkręceniu kierownicy w pewnym momencie i później wyprostowaniu kół. Jest to metoda błędna, nie przyczynia się do wypracowania umiejętności cofania podczas jazdy, ale o tym sobie jeszcze później powiemy. Przede wszystkim pokażę Wam, co mówi rozporządzenie na temat tego zadania, bo wiadomo, że egzaminatorzy są zobowiązani do przestrzegania rozporządzenia, więc zero-jedynkowo zaznaczają Wam błędy albo przerywają egzamin, jak popełnicie właśnie jakieś tam pomyłki. Także o tym na pewno sobie powiemy. Zamieszczę Wam też linki do poprzednich filmików, które mówią konkretnie, jak przygotować się do tej jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu i w ogóle do jazdy, ale też wrzucę filmik, który został nagrany przez warszawski WORD, gdzie to już egzaminatorzy opowiedzą Wam o najczęściej popełnianych błędach, o niewiedzy i o jakichś tam złych technikach i nawykach, które macie przed egzaminem państwowym. Także zaczynamy, zapraszam. I tak jak mówiłem, zerkniemy sobie najpierw, co mówi rozporządzenie o tych pierwszych dwóch zadaniach. Czyli mamy najpierw pierwsze zadanie, przygotowanie do jazdy. Będziecie mieli link w opisie do filmu, gdzie pokazuję, jak konkretnie trzeba się do tej jazdy przygotować. Tutaj macie wytyczne, jak mają być ustawione lusterka, jak ma być ustawiony zagłówek. Na to też zwracają uwagę egzaminatorzy. No i tu już mamy drugie zadanie. Bardzo częstym błędem jest brak włączenia świateł mijania do jazdy. Samochody są wyposażone obecnie w światła do jazdy dziennej i jest ok, jak macie te światła i są dobre warunki pogodowe, ale jeżeli tylko podczas egzaminu zacznie padać deszcz i nie będziecie mieli włączonych świateł mijania, od razu egzaminator zaznaczy Wam błąd, więc pamiętajcie o tych światłach mijania. Kolejny punkt z rozporządzenia mówi Wam konkretnie, jak powinna wyglądać technika tej jazdy do przodu i do tyłu. Jak powinniście obserwować ten tor jazdy. No i tutaj macie informację, że nie możecie najeżdżać na pachołki, tyczki, nie możecie ich potrącać i zatrzymanie ma być w kopercie początkowej i końcowej. Słuchajcie, i tutaj czeka na Was największy stres. To jest moment z doświadczenia, wiem, że najbardziej się stresujecie, lata Wam noga na sprzęgle, nie wiecie, jak będzie ten samochód się zachowywał, więc zanim ruszycie, upewnijcie się, że wszystko poustawialiście, że macie te światła, odpalony silnik, brak czerwonych kontrolek na desce rozdzielczej i zanim ruszycie, weźcie sobie 3 głębokie wdechy. Druga rzecz to postarajcie się już tutaj dokładnie wyczuć, gdzie jest moment półsprzęgła, czyli tego momentu, kiedy samochód Wam rusza. Będziecie to cały czas wykorzystywali na mieście, przy parkowaniu, żebyście byli w stanie prowadzić ten samochód bardzo wolno. Więc lewa noga pomalutku do góry, poczujecie, że auto rusza i przytrzymanie tego sprzęgła, tak żeby samochód sobie ruszył. Później możecie do końca je wypuścić, ale pamiętajcie, że w momencie, kiedy dojeżdżacie już do tej końcowej koperty, znowu przytrzymajcie sobie nogę gdzieś w rejonie tego półsprzęgła. I oczywiście jak jesteśmy przy końcu koperty, sprzęgło wciskamy już do samego dołu i dojeżdżamy tak, żeby nie uderzyć pachołka. Przy dojeżdżaniu do pachołka bardzo pomocne jest wychylenie ciała ku górze, żebyście mogli jak najlepiej ocenić tą odległość. Druga wskazówka to zawsze prowadźcie tak, żeby środek samochodu tak jakby połączył się z tym drugim pachołkiem, który macie na samym środku, żeby nie odbiegać ani do jednej, ani do drugiej strony zbyt mocno. No i teraz ten najtrudniejszy moment, czyli jazda po łuku. I tutaj będziemy skupiali się przede wszystkim na prawym lusterku, tak żebyście cały czas widzieli tą linię po prawej stronie w prawym lusterku. I również podstawowa rzecz, macie unieść ciało jak najwyżej do góry. Tu mamy już ten moment, w którym powinno nastąpić wyprostowanie kół. Bardzo często macie za długo przekręcone te koła w prawo i wyjeżdżacie na prawą linię. W momencie jak widzicie w lusterku prawym, lewym, że linie są już prosto, koła mają być prosto. Następuje szybkie wyprostowanie i w tym momencie jedziecie już sobie tak, żeby samochód był ustawiony centralnie, czyli tyle samo miejsca z prawej, co z lewej. Dojeżdżając do tylnego pachołka, wskazówką jest to, żeby przed ruszeniem na łuku ocenić sobie, jaką odległość od pachołka zostawił egzaminator.
bo prawdopodobnie samochód będzie idealnie ustawiony w środku, więc dojeżdżacie sobie na identyczną odległość. Pamiętajcie, tutaj będzie bardzo ważne, żeby nie uderzyć w pachołek. Lepiej nie dojechać całkiem do końca, niż uderzyć ten pachołek. No i tutaj widzicie już ze środka, z samochodu, jak powinniście widzieć tą linię po prawej stronie. Zwróćcie uwagę, że macie cały czas kontrolę na to, co dzieje się z pojazdem. Jak później w miarę ćwiczeń już coraz lepiej kursant radzi sobie z tym prawym lusterkiem, to każę też, żeby zerknął w drugą stronę, w drugie lusterko. Ale na początku możecie skupić się tutaj na tej stronie. No i w momencie, jak jestem na prostych kołach, szukam sobie centrum tego pasa i w tym momencie, jak wjeżdżam już w kopertę, upewniam się, że kierownica jest prosto i dojeżdżam pomalutku do tylnego pachołka. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj kręcenie. Tak, to są delikatne ruchy. Kursant stara się tak jechać, żeby cały czas w prawym lusterku widzieć tą linię. Jeżeli ona tylko zniknie, dokręcam troszeczkę więcej. W pewnym momencie kursant widzi, że linia jest ułożona prosto względem auta, równolegle prostuje koła. I w tym momencie już są tylko delikatne kontrole. To jest nasz czas, żeby się zrelaksować, pomalutku sobie cofam do koperty. W momencie, kiedy widzę, że wjeżdżam w kopertę, szukam, przez tylną szybę obserwuję ten pachołek na środku. No i tu mamy jeszcze dodatkowe ujęcia. Czyli najważniejsze rzeczy to bardzo nisko przytrzymane sprzęgło, tak żeby samochód bardzo wolno Wam jechał. Podstawowym błędem tutaj po łuku to jest to, że wypuszczacie za wysoko sprzęgło. Nie pozwólcie, żeby samochód się rozpędził. Lepiej zatrzymać się, będziecie mieli drugą próbę, niż rozpędzić i spanikować. I teraz zwróćcie uwagę jeszcze na drugi bardzo ważny tutaj element. Kręcę za linią, ale w pewnym momencie, jak widzę, że linia jest prosto, równolegle względem auta, o tutaj następuje wyprostowanie kół. Tak, bo to też jest bardzo częsty błąd, że te koła są nadal skręcone i wyjeżdżacie na tą prawą linię. I teraz mam bardzo dużo czasu, żeby samochód ustawić centralnie, czyli delikatnie określam, w którą stronę chcę dojechać, robię delikatny skręt. I tutaj mamy teraz moment, w którym oglądam się do tyłu przez tylną szybę i pomalutku dojeżdżam do tylnego pachołka na taką odległość, na jaką dojechał egzaminator. Zobaczcie, jak to wygląda z lewej strony, tak? Kursant obserwuje oczywiście prawe lusterko. Wtedy, jeżeli jedzie tam blisko za linią, tak jak widzieliście na poprzednim ujęciu, z tej strony ma bardzo dużo miejsca i nie ma obawy, że uderzy te pachołki. Co prawda tutaj kursant popełnił błąd, za szybko wyprostował kierownicę. Zwróćcie uwagę, linia nie jest równolegle z samochodem, zostały koła wyprostowane, dlatego samochód nie pojedzie między linię, tylko zacznie wyjeżdżać na tą linię. Tutaj kursant co prawda jeszcze zrobił korektę, ale przód samochodu na pewno najechał już na linię. Teraz jakie mamy błędy? Błędem będzie najechanie na linię, ale wyjechanie za linię od razu przerywa Wam egzamin. Tak? Czyli pamiętajcie, jeżeli wyjedziecie na linię i się na niej zatrzymacie, egzaminator umożliwi Wam drugą próbę. Jeżeli wyjedziecie kołem całkiem za te linie zewnętrzne, niestety macie od razu koniec egzaminu. Drugim takim błędem krytycznym jest potrącenie, najechanie na pachołek. Tak? Czyli tutaj musicie bardzo uważać przy tym dojeżdżaniu do koperty tej końcowej i początkowej. Lepiej zatrzymać się za daleko niż wjechać na pachołek. Tak? Czyli w takiej sytuacji będzie kolejna próba, jeżeli nie zatrzymacie się w obrębie koperty. No i tutaj macie priorytety. Pozdrawiam.